Cześć! Tematem dzisiejszego filmu jest jajeczko. Jajeczko na nóżce, trochę postarzone. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest jajko akrylowe o wysokości 14 cm. Natomiast nóżka to fragment gipsowego świecznika, który złamał mi się przy wyjmowaniu z foremki. Oczywiście szkoda wyrzucić, do czegoś wykorzystam. Padło na jajeczko. Jak widzieliście, jajeczko oszlifowałam papierem ściernym, a teraz maluję je podkładem akrylowym. Po wyschnięciu podkładu całe jajko maluję na biało farbą akrylową i to jest pierwsza warstwa. W drugiej warstwie również będę malowała na biało, przy czym dodam nieco szarej farby i wszystko będę mieszała na mokro, nakładając farby gąbeczką. Odcinam ogonki od jajka i szlifuję to miejsce papierem ściernym. Jajeczko ozdobione będzie delikatnymi spękaniami, to są spękania Fine Line i zaczynam od nałożenia preparatu numer 1. Zostawiłam do wyschnięcia na noc i po tym czasie nakładam na jajeczka preparat do spękań numer 2. W spękania wcieram srebrną pastę woskową. Następnie jajeczko zabezpieczam lakierem na bazie rozpuszczalnika.
Klejem Express Glue sklejam ze sobą połowy jajka, a następnie klejem na gorąco przytwierdzam jajeczko do podstawy. Jajeczko ozdobione będzie wyciskami. Ja mam kilka ornamentów oraz sznureczek. Wyciski muszą być elastyczne, żeby ładnie dopasowały się do jajka, więc ja wykonałam je z gesso, tego zwykłego gesso od Pentartu, ale można też wykonać po prostu z masy lekkiej i przyklejać, kiedy masa jest jeszcze mokra. Ja zdecydowałam się na gesso, dlatego że niektóre z wycisków są takie delikatne i wiem, że z masy by po prostu się nie udały. Jajeczko oklejone wyciskami wygląda tak i pomyślałam, że fajnie by było, jakby skorupka jajka błyszczała, dlatego wyciski zabezpieczone są lakierem matowym, natomiast tutaj tą właśnie skorupkę maluję lakierem z połyskiem. Ostatni etap to nałożenie na wyciski żelu antycznego. Ja robię to pędzelkiem, staram się tak nałożyć żel, aby dostał się we wszystkie zakamarki wycisków, a następnie wilgotną chusteczką usuwam nadmiar preparatu. Gotowe jajeczko prezentuje się tak. Jak zwykle listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam pięknie dziękuję za czas, który mi dzisiaj poświęciliście i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.